Rozpoczynamy dzień drugi, jest 6:57, za chwilę wychodzimy. Generalnie przez 2 dni w Los Angeles spaliśmy w takim miejscu. Tu macie po prostu taki pokój z jednym łóżkiem. Obok niestety była, teraz jak się wychodzi z pokoju, kuchnia wspólna. Bo oni mają takie wielkie kuchenki. I takie piekarniki też ogromne. To jest kurwa pizza 60. Wali 60. Pizza. Tu pizza 50 wejdzie, nie? Lubka tak samo, taka wielka, ogromna, z 2 drzwi. Masz pokoje wspólne i tam do góry idzie się do łazienki, ale no wczoraj 36 000 ponad kroków zrobionych, nawet chyba 37. Dzisiaj podobnie, tylko że dzisiaj mamy o północy już mniej więcej być w domu. No, wczoraj byliśmy w sumie szybciej, ale najpóźniej o północy w domu, bo o 2:00 musimy być na lotnisku i mamy dalsze loty już w stronę miejsca, gdzie będziemy pracować. Prawdopodobnie dzisiaj idziemy do tego samego miejsca na śniadanie, bo IHOP jest 24-godzinny, no i gdzieś tam preferuję najlepsze rzeczy, bo raczej tak to oferowane są fast foody. Tutaj mamy naleśniczki z czym? Chyba serkiem śmietankowym, nie wiem. Z serkiem śmietankowym, truskaweczkami. Tutaj mamy jajówkę, bekon i placek ziemniaczany, a ja mam kanapeczkę z awokado, jajkiem i plackiem ziemniaczanym. Jesteśmy teraz pod wejściem na kolejkę, którą można sobie wjechać, tak jak na Kamienną Górę w Gdyni. Kosztuje to $1,50. No, generalnie fajna przejażdżka chyba w centrum miasta. Wchodzimy sobie na kolejeczkę. Takie różne siedzonka. Jesteśmy teraz na Grand Central rynek. Prezentuje się w sumie tak, że są tu takie lokale gastronomiczne, taki food hall trochę. W każdym razie muszę nagrywać z telefonu, bo chwilowo mi kamerka przestała działać. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i dalej będę mógł nagrywać kontent z kamerki. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Szkoda, że dopiero teraz odkryliśmy to miejsce, a nie przed strzelaniem, bo tak naprawdę mogliśmy tutaj sobie tak zjeść u lokalsów pierożki z nadzieniem, dumplings. To jest empanada. Ale wyglądają jak dumplings. Jesteśmy właśnie pod Grammy Muzeum. Są to takie płytki a la gwiazdy, które wam mówią no gdzie tam jaka płyta osiągnęła najwięcej odtworzeń i która była najsławniejsza w danym roku. Tu mamy na przykład Bobby Darin z 1959 roku. To jest pierwsza chyba z 1590. Dla Domenico Modugno za Album of the Year, The Music from Peter Gunn. W każdym razie wejdziemy sobie na chwilę do muzeum, ale dosłownie na chwilę, nie mamy zbyt dużo czasu, bo na 11 mamy być tam, gdzie się odbiera Oscary, w Dolby Theatre. Kolejna gwiazdka jest dla Bono, Adam Clayton, The Edgy Larry Mullen 2006 roku, a kolejna dla Emily Robinson i Dan Wilson 2007. Jesteśmy w Grammy Muzeum. Są tutaj kreacje osób, które
śpiewały. Sabrina Carpenter, Dress z 2025 roku. Addison Rae. Taylor Swift, 2014 rok, suknia. Tutaj pierwsze nagrody Grammy. Generalnie robimy na speedzie bardzo to muzeum, tak aby zdążyć na Dolby, bo niestety na biegu. Tutaj macie poszczególne stroje Michaela Jacksona z 1984 roku. Welcome, very intimate. Oh, there's no one from outside the U.S. It was like 15 people, very surprising. It's inside this auditorium, and every single one of them is assigned during. Jesteśmy właśnie w teatrze, gdzie rozdają Oscary. Są to podobizny No one knows. aktorów, całej produkcji, osób odpowiedzialnych za powstanie filmów. W tym teatrze oprócz rozdania Oscarów macie prezentowane różne programy telewizyjne, także jak America's Got Talent. I tu jest na przykład gala Oscarowa. A aktualnie przechodzimy przez dressing rooms. Tutaj się przychodzi przed wystąpieniem. Pokoje, po prostu dressing roomsy. I tak wygląda zaplecze. About a full month to set up everything before the show, so we are closed for a full. Wchodzimy na scenę, scena jest generalnie ogromna, jak wszystko w tym kraju. Tutaj macie pogląd na telewizorze. A w telewizji, jak oglądam American Got Talent, to takie malutkie się wydaje. 10 000 ludzi tu wchodzi. Adam Sandler siedział w dresach na gali rozdania Oscarów. Dokładnie tam. Tak mi się wydaje. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscu, w którym wydaje mi się, że już kiedyś byłem. Niestety, jak we własnej osobie jestem tu po raz pierwszy, a mowa o obserwatorium Gryfina. Kojarzę na pewno to z jednej misji bądź dwóch z GTA 5. W listopadzie wychodzi 6, więc mam nadzieję, że gdzieś tam wrócimy trochę nostalgicznie do lat 2016-17, a nawet można powiedzieć, że do 2020 roku grałem gdzieś tam w to GTA. O 13:15 mamy tour z przewodnikiem, pewnie coś na pewno ciekawego powie, a na razie gdzieś tam oglądamy sobie widoki, jak pięknie wygląda z tej wysokości Los Angeles. Ale nie wiem, czy widać napis Hollywood, tam byliśmy prawie wczoraj. Ale wszystko wydaje się tutaj tak blisko, ale to jest takie złudne. Naprawdę, choćby mała odległość między budynkami, jest to naprawdę dosyć długi dystans do pokonania i w ogóle nawet jak macie jedną przecznicę, to ta przecznica się ciągnie i ciągnie, a budynek, do którego wchodzi, wydaje się, że jest on wąski, a nagle jak wejdziecie tam, to ma tak zagospodarowaną przestrzeń i jest tak powiększony optycznie, że macie wrażenie, że wszystko tam zmieścili, naprawdę wszystko. A teraz sami spójrzcie na ten piorunujący widok. To jest chyba ścieżka, którą się uciekało w GTA. Jest niepojęte, bo dzisiaj mamy dotrzeć na Santa Monica i Venice Beach, ale to miasto jest tak wielkie, że nawet
z tej odległości, w sensie z wysokiego punktu tego miasta, no nie jesteśmy w stanie zobaczyć brzegu z morzem. Proszę Państwa, magia. Magia, tu się dzieje magia. W każdym razie kot. Słynne pola golfowe, na których na pewno Franklin z Michaelem grali. A tam gdzieś za tymi górami Trevor mieszka. Generalnie bardzo ciekawe jest to, jak to jest rozłożone, że w większości to są takie bardzo niskie domki i są pojedyncze dystrykty, gdzie są takie bardzo wysokie wieżowce. A pomimo to... Jeszcze będziemy dzisiaj na Beverly Hills i Rodeo Drive. A propos Beverly Hills, tam też jest takie miejsce związane z GTA. Dzielnica jubilerska. So they're targeting now. So To właśnie kamyczek z księżyca. Wygląda jak zwykły kamień, więc robi szału, ale no jest z innej planety, więc jest zabezpieczony jak złoto. Jesteśmy właśnie przy meteorytach, które spadły na naszą planetę. Niepozorny, mały kamyczek, 914 gram. Znaleziony w Kansas, w Argentynie. W każdym razie zobaczcie na inne kamyczki, które spadały z nieba. Fajnie zrobione to, że można też zbierać podobnie pieczątki jak książeczka Patrioteka w naszych polskich górach. Mamy tutaj paszport astronomiczny Gryfina i w poszczególnych miejscach, już Wam pokazuję, w poszczególnych miejscach możecie sobie nakleić pieczątkę, zaznaczyć w miejscu, w którym byliście. Więc bardzo fajne rzemieślane, taka dodatkowa atrakcja, pomimo zwiedzania i eksponatów, to jeszcze zbierasz takie side questy, taski. Fajne. Generalnie fajnie, bo w tym Gryfinie jest coś takiego jak na przykład Mars i mamy tak, ile bym ważył na Marsie i na Marsie bym ważył z 52 lbs. Nie wiem ile to jest lbs, Pepe proszę Cię, ale dla porównania na Ziemi ważymy około ponad 200, a na Wenusie też prawie 200 i niecałą stówkę na Merkurym. Oprócz tego jest Albert Einstein. Siema ziom. No i co? Lecimy dalej z tą wycieczką, bo trochę mi uciekła. Szczerze, taka moja opinia, no to nie wszystko jednak rozumiem z tego angielskiego. Staram się zrozumieć jak najwięcej, wyciągnąć z tego, co tutaj ktoś do mnie coś mówi, ale no czasami niestety jest takie słownictwo, że nie rozumiem. Tutaj macie przedstawioną drogę mleczną z poszczególnych biżuterii w formie gwiazd, księżyców i różnych form, tak jak widać. Forma przedstawienia, jak ona wyglądała kiedyś. 5 bilionów lat miała wtedy i tak się rozwijała i widocznie gdzieś ileś lat trwało. 12 bilionów lat jesteśmy i The Big Bang, to jest wielki wybuch, około 13 bilionów lat stworzyła się nasza cywilizacja. Mega inspirujące, nie sądziłem, że nasza cywilizacja
potrzebowała 13 bilionów lat po to, żeby móc zaistnieć. Na razie ciekawe, ile kolejnych bilionów lat potrzebujemy, żeby znaleźć nową planetę, którą moglibyśmy zasiedlić. Pytanie, czy to jest nawet dobra sprawa, żebyśmy lecieli gdzieś, żeby zasiedlić jakąś inną planetę, bo niektórzy stwierdzą, że jej zaszkodzimy. Co ciekawe, w obserwatorium Griffina jest licznik. Licznik, który pokazuje Wam aktualną liczbę odkrytych planet, które oni są w stanie pokazać, że istnieją. Tych planet jest 6291. Przed nami po tej 1,5-godzinnej przeprawie gdzieś tam przez wiedzę i rozmowanie teorii, jak konstruował się wszechświat, przed nami 40 minut planetarium. Planetarium chyba jednego z największych na świecie, przede wszystkim jednego z najbardziej rozpoznawalnych. Mamy nawet tutaj przed planetarium Griffina jest pomnik, który przedstawia Mikołaja Kopernika. Co fajne, dużo informacji, których się dowiedziałem ostatnio, kiedy byliśmy z Agatą w Toruniu podczas pokazu. Wiele się powieliło, więc na pewno ta wiedza zostanie utrwalona w mojej głowie. Dodatkowej nigdy za wiele, a taki pokaz naprawdę będzie fajny. Za chwilę pokaz dreptam do góry, może uda się coś urwać, ale raczej wątpię, tam nie można mieć włączonych kamer. W każdym razie 2 intensywne dni, jesteśmy w połowie drugiego, jeszcze dużo rzeczy przed nami dzisiaj. Ja mam 14,5 tysiąca kroków, jest wysiłek. Teraz jesteśmy w planetarium. Najczęściej odwiedzanym na świecie planetarium. Pan się też zapytał nas, skąd jesteśmy i powiedzieliśmy, że z Polski, a on powiedział, że mają tutaj pomnik Kopernika i że fajnie. Jesteśmy tacy zmęczeni już i tak bolą nóżki. Jest 15:10. Mamy o 5:00 lot. 5:30 chyba, no gdzieś tam o 3:00 musimy być na lotnisku, 2:00, 3:00. Przed nami jeszcze Beverly Hills i pójdziemy sobie coś zjeść, bo już jestem głodna. Nie jedliśmy nic 8 godzin w sumie. No i Santa Monica na zachód słońca, jeśli zdążymy, w sensie będziemy tam, tylko nie wiem, czy zdążymy na zachód. No i Venice Beach. Jest tam do domku. Jeszcze się może prześpimy chwilę. Taka to oto historia. Proszę Państwa, do następnej naszej destynacji, jakim są Beverly Hills. Generalnie widać od razu różnicę tego, jak wygląda architektura wykonania, jeśli chodzi o przejazd. Sam przejazd w ogóle zajął nam spod obserwatorium Griffina około godziny 40, ale no można było zobaczyć, że się zmienia, że Los Angeles daje różne oferty, także od pięknych osiedli po te skąpsze i po slumsy, a teraz droga z domkami wygląda tak, że są jedne z większych palm, fajnie zrobione trawniki. Bardzo sympatycznie tutaj wygląda. Wygląda tak, jakby chciało się tu mieszkać. Jesteśmy właśnie w Beverly Hills, w Joe's Pizza. Joe's może się pochwalić całością sław, która tutaj jadła, ale chyba dostajemy tak wielką pizzę, jakiej nigdy byśmy nie zjedli sami, ale jesteśmy po ile godzin bez jedzenia? No zaraz 11 godzin bez jedzenia, więc w sumie każdy rozmiar. spaliliśmy 425 kalorii wykazuje, ale wydaje mi się, że więcej. Może jemy niezdrowe jedzenie znowu, ale jesteśmy mega głodni i jedliśmy bardzo dawno temu. Jemy teraz i mam nadzieję, że już nam starczy. Nie no, ja myślę, że to jest ostatni posiłek. Pierwszy był rano i teraz jest drugi. Po prostu jemy niezdrowo, ale gdzieś tam kaloriami nie przewyższamy zapotrzebowania, no ale i też dużo chodzimy. Czekamy na pizzę już 40 minut, mieliśmy czekać 15. Czekaliśmy na nią ponad 40 minut, a nasz czas jest ograniczony. Jestem mega zła i nigdy więcej. No, więc Nie bierzemy się... dostaliśmy nic jako rekompensata, nawet kupię wody, nic. I generalnie żenada. Byliśmy w tym Joe's Pizza i oprócz tego, że czekaliśmy na tą pizzę z dobre 30-40 minut, to jakoś tak nie urwała dupy, co?
Jadłam, ale zmarnowaliśmy bardzo dużo czasu na jakieś gówno. Oprócz tego podróżujemy sobie właśnie w Beverly Hills między super drogimi butikami, tak? Można tak nazwać butiki. Tam Ralph Lauren, Giorgio Armani. Pieniądze się rozlewają, proszę Państwa. Proszę Państwa, przepych, bogactwo i burżuazja otacza nas w całym tym świecie. Saint Laurent, Valentino, Bottega Veneta, Patek Philippe, Rolex. O kurwa, tutaj jakieś autko. My się zbliżamy powoli do znanego wszystkim graczom punktu z włamem na jubilera. Proszę Państwa, słynne miejsce z napadu na jubilera. Ktoś chciał coś ukraść. Fajne. Właśnie podupcy, co? Generalnie porównując sobie te dwa światy, no to nie no, plaża, skate park, joinciki, to tutaj wiecie, słońce, plaża, piasek, elegancko, jest wszystko. Po co przepych, po co pieniądze, jak można mieć chilla. No, a teraz idziemy na budkę, no i zobaczyć, dotknąć ten ocean spokojny. Czy jest taki spokojny? W oddali widzimy piękny księżyc. Niestety kamera nie oddaje tego tak dobrze. No generalnie powiem wam serio, żałuję, że tu na dłużej nie przyjechałem, bo spędziłbym cały dzień tutaj na tej plaży. Co ty o tym myślisz? Plaża jest ogromna. No to tak jakbyście, no, nie idzie porównania, no 70 miejskich plaż, jak nie wiecie, jak nie więcej. Oczywiście miejskich w Gdyni. Gdzieś tam zacząłem nagrywać na początku, jak weszliśmy na piasek, to idziemy prawie 2 minuty i do wody jeszcze nawet nie doszliśmy, nie? Nie fajnie. Tym razem mamy odhaczone Venice Beach. Tutaj jeszcze macie piękny muralek. Soleil. Ma to swój klimat. Szkoda, że nam się nie udało uczestniczyć w ofercie tutaj, że niezły jastarnia vibe mógłby być. Zmierzamy powoli do ostatniej naszej destynacji tego dnia. Jest to Santa Monica. Pewnie nie za wiele będzie tam rzeczy otwartych. Taka, wiesz, turystyczno zwiedzająca. W każdym razie dostałem grafik na najbliższy tydzień. A ja nadal nie mam. Idę tylko 2 czerwca na 4 godziny do pracy, potem mam 2 dni wolnego i potem mam 2 dni po bodajże 7 czy 8 godzin, więc essa, nie? Jadę na wakacje, nie do pracy, ale przydałoby się jakieś zarobić dolarsy, bo drożej wychodzi niestety utrzymanie mnie przez cały dzień na dolarsach niż zarabiam. Wjeżdżamy, proszę Państwa, na Santa Monica i most z wielkim kołem. Wiele ludzi, koncert na dole. Zobaczymy, co tam się dzieje. Oto moja przyszła restauracja, Chicken Shack. Generalnie wszystko, co się świeci, ma LEDy, to jest dla mnie mega, więc podoba mi się tutaj bardzo. Zresztą widzicie, że jest fajnie. Jesteśmy już na lotnisku, nic nie nadawaliśmy, bo tak naprawdę wróciliśmy do domu, zdążyliśmy się umyć, zdążyliśmy się spakować, musieliśmy iść na autobus. W autobusie strasznie nas znużyło, ale no nie można było zasnąć, to wiadomo. Trochę musieliśmy zrobić się przepakować, tutaj walizki już gotowe. Musicie robić coś takiego jak sami naklejacie tą naklejkę
i podchodzicie do takiego monitorka. Tutaj skanujecie swoją boarding passa i wtedy wam drukuje i musicie sami nakleić naklejki. Tu w ogóle na tym lotnisku nie ma żadnego pracownika. Jesteśmy tu od godziny. No, godziny przynajmniej, nie ma żadnego zawodnika. Niby od 3:30, czyli za 10 minut będzie ktoś. Lot mamy o 5:50. Jest teoretycznie 2 godziny na nadanie bagażu i przejście przez bramki. Teoretycznie wydaje się dużo, ale no pytanie, jak to będzie wyglądało. Pierwszy raz jestem tak, że na lotnisku w ogóle nikogo nie ma, nie? Tak są pracownicy porządkowi, ale z osób z linii zajmujących się biletami czy coś, to nie ma nikogo, nie? A na check-ina też już nie można jeszcze iść, bo tam też jeszcze nikt nie pracuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Udało się w miarę przejść przez bramki sprawnie. Idziemy sobie nalać buteleczkę wody, ale generalnie lotnisko prezentuje się naprawdę ładnie i z rozmachem. Tak jak wszystko w Stanach, nie? Więc gdzieś tam uzupełniamy wody i trafiamy do samolotu. Trzeba wreszcie jakąś godzinę chociaż zmrozić oka, bo no, jutro pierwszy dzień na miejscu gdzieś tam, gdzie będziemy pracować. Wyleciliśmy do Salt Lake City, właśnie wysiadamy z samolotu. Mamy 50 minut na przesiadkę. Działamy i następny 2-godzinny lot, tym razem już do miejsca docelowego Kalispell w Montanie. Co mega dziwne, wysiadacie i wchodzicie od razu na salę, gdzie ludzie dalej lecą, a nie tak, że siedzieli na tych, co gdzieś lecą dalej, a ci, co wychodzą z lotniska. Więc ci, co muszą wyjść, to muszą i tak jeszcze pokonać miejsce, gdzie chcą polecieć, ale... A jaki mamy numer delty? 1024 o 9:40, dokładnie za godzinkę. Niespotykane jest to, w sensie ja się z tym nigdy nie spotkałam, że budynki są podzielone na linie lotnicze i na przykład w Los Angeles byliśmy w sekcji Delty i teraz też jesteśmy tylko w Delcie i tutaj nie ma żadnego innego samolotu, jest tylko i wyłącznie Delta. Cały terminal jakby zarezerwowany dla linii lotniczej Delta. W sumie spoko, no ale jednak gdzieś tam był pierwszy stres, bo nie wiedzieliśmy za bardzo co zrobić. Nikt nam nic nie powiedział i tyle co z czatem GPT konsultowałam się. Chat GPT nas odprawił, bardzo polecam. No a teraz już idziemy pod gate'a i lecimy do naszej docelowej destynacji. No i na najbliższe 4 miesiące samolotu nie będziemy widzieć. No później przez miesiąc może zobaczymy za często. Teraz już nie przechodzimy żadnej kontroli ani nic takiego. Nasze bagaże trzymajcie kciuki, żeby doleciały, bo nie odbieramy ich. One już same zostaną przetransportowane do samolotu, którym będziemy zaraz lecieć. Kupiłem takie lokalizatorki w Action za 6 dyszek. Uruchomię, zobaczę, czy widać walizka 2 godziny temu jest z nami. Ej, generalnie jak coś, to tutaj Na tym samym terminalu jest walizka. Więc czyli trochę działają. Trochę działa. No zobaczymy, czy będą w tym samym samolocie drugim. 92? Mało czasu na jedzenie i mało czasu na przesiadkę. Niestety nie kupiliśmy, mamo, Basiu, żadnego jedzenia. Byś oszalała pewnie, jakby to trzeba. Test croissanta z serem, mięskiem i jajkiem. Z Burger Kinga za $5. $5, a ja zapłaciłam za swojego acai bowla w wersji large 22, także pozostawmy to bez pytań. Smakuje jak Smacznego. jajko z serem i croissantem. Szok. W Delcie można pograć sobie w pokerka. Kurczak. W trasie. Zobaczymy, co nas nauczył tata Agaty, jak umiemy, czy umiemy pokonać bota w grze. Więc widzimy się na rezultacie za chwilę.
Wlecieliśmy już do Montany i zobaczcie, kto nas przywitał od razu na wejściu. Misiu, wypchany misiu. Mega realistyczny. Generalnie same lotnisko wygląda mega cozy. Macie wiele elementów takich drewnianych. Kominek z ogniem był. Czuć, że wszystko jest z takiego prawdziwego drewna, pachnie drewnem. No a pogoda na zewnątrz niestety nas nie rozpieszcza, bo po 2 dniach pełnych słonecznych atrakcji czeka nas deszczowa jesień polska. Polska deszczowa jesień. No i przynajmniej jakieś 3-4 godziny czekania na autobus. Mamy nadzieję, że szybciej pojedziemy, ale pewnie nie za bardzo, więc musimy zagospodarować czas, żeby sobie... Generalnie minus jest taki, że my nie dostaliśmy żadnego maila, gdzie jest jakieś miejsce zbiórki, jak to wygląda, kontaktu do nikogo i tak naprawdę nie wiemy, co mamy teraz robić ze sobą. A gdzieś tam po to specjalnie kupowaliśmy bilety, więc jestem ciekawa. Chodzimy pierwszy raz na powietrze świeże. No, pachnie świerkami, sosnami, jodłami, chyba że to są inne rodzaje drzew, ale no takim górskim klimatem. Niestety nic więcej wam na razie nie pokażę, bo nic więcej oprócz parkingu i kilku drzewek nie widać, w oddali jest las. Zobaczymy, jaki czas nam zajmie dojazd do naszego miejsca zameldowania. Ciekaw jestem. O 14 mamy pick-up, czyli 2 godziny czekania jeszcze nam zostało. No, poplanujemy coś i może coś porobimy. Może ja pomontuję film dla was. I się nie bałem.